Witajcie moi drodzy widzowie, w dzisiejszym odcinku sensacja, opowiem Wam o zakazie, który zostaje w tej chwili uchwalony przez australijski rząd, zakazie korzystania z mediów społecznościowych dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Easy Vlog, zapraszam. Lewicowy rząd Partii Pracy w Australii jako pierwszy na świecie wprowadził zakaz używania mediów społecznościowych dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia w Australii. Odbiło to się szerokim echem na całym świecie. Just passed a world-first social media ban, making headlines across the globe. Australia has now done something that no other country has been able to do. They are all looking at what we are doing. Its Senate approved the world's strictest laws. And they are applauding what we are doing. Anybody out there who's got kids, listen up. The first country in the world to ban the use of social media apps for anyone under the age of 16. Trafiło to na pierwsze strony gazet i wszyscy o tym zaczęli trąbić. Jako pierwszy kraj na świecie uchwalił tak surowe przepisy przeciwko firmom Big Tech. Nie pomogły apele największych firm dysponujących social mediami na całym świecie i próbowano też zwolnić czy przeciągnąć wprowadzenie tej ustawy. A jak to właściwie zadziała? I pytanie nasuwa się, czy Australijczycy w ogóle tego chcą? No i oczywiście, co Ty, drogi widzu, o tym myślisz? Możesz dać znać w komentarzu. W projekcie ustawy nie ma listy firm, przeciwko którym zostanie wprowadzona ta ustawa, czyli przeciwko którym zostaną te przepisy zastosowane. Choć minister komunikacji Michelle Rowland podkreśliła jednak, że nakazem objęte będą prawdopodobnie, i tutaj czytam, Snapchat, TikTok, X, Instagram, Reddit i Facebook. Pominięto YouTube i jak tutaj zaznaczono, nie zostanie uwzględnione ze względu na znaczący cel edukacyjny. Także jeśli chodzi o mój kanał, będzie można oglądać bez ograniczeń wiekowych. Czyli ustawa przepchnięta i wyobraźcie sobie, że firmy tych mediów społecznościowych, jeśli nie dostosują się do egzekwowania tej ustawy, grozi kara do 32 milionów dolarów, to jest około 50 milionów dolarów australijskich. Ustawa ma wejść w życie do 12 miesięcy. Jak zauważył The Guardian, tak naprawdę jeszcze nie wiadomo, jak ta ustawa ma działać i jak ma być to kontrolowane. Wiadomo tylko, że firmy będą musiały wprowadzić właściwe kroki, by weryfikować wiek użytkowników portali. A wszystkie szczegóły mają być podane w połowie 2025 roku, czyli za jakieś 5 miesięcy. Według obecnego premiera istnieje wyraźny związek przyczynowo-skutkowy między rozwojem mediów społecznościowych a szkodami zdrowia dla młodych Australijczyków. It is about making sure that children have a childhood and parents have peace of mind. When you limit social media use, depression and anxiety gets better. Przyjęcie ustawy po bardzo burzliwych debatach We are not sure yet whether this hasty, blunt attempt will do anything to reduce the social harms. Clearly we should be doing something, but this is not the way to do it. pod koniec roku ustawa została przyjęta, co oznacza zwycięstwo premiera
z central lewicy. Platforms now have a social responsibility to ensure the safety of our kids is a priority for them. Oh, look, I think we should treat the concerns of social media companies with the world's largest grain of salt. Co prawda zakaz spotkał się z sprzeciwem obrońców prywatności niektórych grup zajmujących się prawem dziecka, ale w niektórych sondażach opowiedziało się za wprowadzeniem tego prawa w Australii około 77% mieszkańców Australii. Parents are scared and overwhelmed and they don't know how to protect their children. Dziennik uważa, że politycy, grupy wsparcia, naukowcy ostrzegają, że zakaz może spowodować odwrotny skutek. Młodzi mogą kierować się do darknetu. Booting them off social media isn't going to wind back the clock so that they can live the childhoods that we did. It's going to invariably nudge them into darker, less safe corners of the internet. Ale także mogą poczuć się odizolowani. Wiele osób uważa, że proces ten wdrażany został rozpoczęty zbyt wcześnie. Dołączyła się do tego też Amnesty International i stwierdziła, że ta ustawa nie powinna być przyjęta. To jest zakaz, który izoluje tak naprawdę młodych ludzi, nie spełni cele rządu, jakim ostatecznie jest poprawa życia młodych Australijczyków. Social media has had catastrophic consequences for some young people. But cutting it off altogether will have catastrophic consequences for other young people. That parents over the summer holidays can tell their kids it's illegal to be on your phone. It's illegal to be on social media. Get off it. It doesn't actually make social media safer for young people. And that's the devastating thing about this. Niektóre organizacje młodzieżowe oraz naukowcy ostrzegają natomiast, że zakaz może odciąć najbardziej bezbronną młodzież, w tym LGBTQIA oraz dzieci młodych emigrantów od sieci wsparcia. Także Australijska Komisja do Praw Dziecka stwierdziła, że nowe prawo może naruszać prawa dziecka, zakłócając tak naprawdę zdolność młodych ludzi do uczestnictwa w społeczeństwie. A zwolennicy prywatności ostrzegają też, że te restrykcje, ten zakaz może doprowadzić do zwiększenia składowania danych osobowych, otwierając drogę do nadzoru państwowego opierającego się na identyfikacji cyfrowej. These amendments mean that no Australian will be forced to use government identification, including digital ID, for age assurance on social media. This is a rubbish bill. It has no substance. And it doesn't even take place for another 12 months. Głos w tej sprawie zawarł sam Elon Musk, właściciel platformy X. Stwierdził, że wygląda to na to, że Australia chce w całości kontrolować dostęp do internetu przez wszystkich Australijczyków. It also sends a strong signal to social media platforms: treat Australians' privacy seriously. We don't argue that its implementation will be perfect, just like the alcohol ban for under 18s doesn't mean that someone under 18 never has access, but we know that it's the right thing to do. Tak jak wspomniałem na początku, nie stanie się to od razu. Ten zakaz ma być wprowadzony do roku czasu i przez ten czas właściciele wszystkich tych serwisów mają opracować odpowiednie sposoby weryfikacji wieku australijskich użytkowników. I tutaj nasuwa się pytanie, czy media społecznościowe tak naprawdę szkodzą australijskim nastolatkom? Czy są złożone? Moim zdaniem dowody są bardzo słabe. Co wy o tym myślicie? Czy Unia Europejska także powinna nachylić się
nad takim zakazem. Zakazem dla młodych ludzi do 16 roku życia? Dajcie mi znać w komentarzu. Czuwaj!